Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy piernikowy domek, ale nie taki tradycyjny ze sklejanych ścian, tylko taki, który można pokroić i będzie przepyszny jako ciasto na święta. Ten domek wychodzi całkiem spory, więc możecie nim obdzielić całą rodzinę. Do tego przekładany masą z kaszy manny i powidłami śliwkowymi smakuje genialnie. I wcinać możecie go już na drugi dzień, bo jest bardzo mięciutki. Do zrobienia tego domku wykorzystałam przepis na mój piernik na herbacie. Bardzo popularny na moim blogu, więc pewnie wielu z Was już go próbowało. Tylko teraz będzie w formie domku. Więc będzie od razu dekoracją domu. Zapraszam na przepis. Wszystkie składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od utarcia 4 jajek z 1 szklanką cukru. Ucieramy, aż masa zrobi się taka dużo jaśniejsza, a cukier się rozetrze. Widać, że jajka już mocno pojaśniały. Możemy dodawać pozostałe składniki. 1 szklankę miodu i miksujemy dalej. Jak się połączy, to dodajemy 1 szklankę oleju. Pamiętajcie, że u mnie szklanka zawsze ma taką samą pojemność, 250 ml. Dodajemy również 1 szklankę mocnej herbaty. Teraz do masy dodajemy mąkę, 3 szklanki mąki pszennej. No i przyprawy. 2 łyżeczki przyprawy do piernika, 1 łyżeczkę kakao i 2 łyżeczki sody. I wszystko razem miksujemy. Jak się połączy, to mamy gotowe ciasto. Przelewamy je na blaszkę od piekarnika. Dobrze, żebyście użyli tej głębszej. Zazwyczaj w zestawie są 2. Wylewamy na papier do pieczenia. Postarajcie się, żeby było w miarę równo. W razie potrzeby jeszcze wygładźcie, żeby wszędzie ciasto doszło i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 160 stopni góra-dół i będziemy piekli tak około 40-45 minut. Po tym czasie piernik jest gotowy. Musimy go wystudzić. Ciasto nam stygnie, a my ugotujemy sobie kaszę mannę. Mam litr mleka, wleję sobie większą część do garnka, zostawię w pojemniku około 200-300 ml. Do mleka dosypujemy 1,5 szklanki cukru. Jeśli wolicie, możecie zredukować odrobinę ilość, ale nie ma takiej potrzeby, ciasto nie wychodzi za słodkie. Mieszamy i zagotowujemy mleko. Do pozostałego mleka wsypuję kaszę mannę, 12 łyżek, to jest 150 gramów. Mieszam i zostawiam. Kasza manna mam błyskawiczną. Mleko mi się zagotowało, więc wlewam kaszę mannę z pozostawionym mlekiem do środka. Musimy zagotować mleko z kaszą manną, od czasu do czasu mieszając. Powoli zacznie robić się gęstsze. O, jak widzicie, już się zagotowało, pojawiły się bąbelki, więc możemy wyłączyć i wystudzić. I jak już wszystko mamy wystudzone, i piernik, i masę, możemy robić nasz domek dalej. Odmierzam sobie części piernika, najpierw te szersze, 3 po 10 cm.
od góry i od dołu. Rozcinam po całości. I z pozostałego kawałka odcinam najpierw 6 cm i jeden już ostatni, który zostaje. Ściągamy ciasto z papieru. Mogłam to zrobić wcześniej, ale nie pomyślałam. O, i jak są już luźne, możemy składać dalej. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Do misy robota wrzucam 2 kostki miękkiego masła, czyli 400 gramów. Najlepiej jak jest w temperaturze pokojowej. Ucieram, dodając po łyżce zimną kaszę mannę. Na końcu wciskam jeszcze sok z połowy cytryny do środka. Wymieszam z sokiem z cytryny i masa będzie gotowa. Placki piernikowe wychodzą i tak całkiem grube. Końcówki sobie tylko zetnę, bo one są cieńsze i nie będą mi potrzebne. Każdą z tych części po 10 cm rozcinam na 2 połówki. Nie martwcie się, że zmarnujemy te brzegi, które odcinam cieńsze, bo na nie sępy są zawsze, bo przynajmniej mogą coś spróbować w trakcie robienia. Przygotujcie sobie jakąś deskę, na której będziemy układać nasz domek. I zaczynamy. Najpierw pierwszą część, tą 10 cm. Smarujemy powidłami śliwkowymi, oczywiście najlepiej domowymi. Przepis na takie powidła śliwkowe, błyskawiczne w zasadzie, znajdziecie na moim kanale. Polecam. Po powidłach śliwkowych na ciasto ląduje masa z kaszy mannej, około 3 łyżek. No tak, jak Wam tam będzie się rozsmarowywało. Musicie sobie spróbować. W razie co zawsze możecie troszkę dołożyć. Delikatnie rozprowadzamy masę po całej powierzchni. I kładziemy kolejną część ciasta. Ponownie powidła śliwkowe. I znowu masa. I tak robimy z wszystkimi częściami po kolei. Najpierw powidła, potem masa. To połączenie jak dla mnie idealne. Kolejny, trzeci placek i ponownie to samo. Będziemy układać na siebie 4 10-centymetrowe kawałki. Czyli jeszcze jeden. Cztery kawałki ciasta już mamy nałożone. Zostały nam ostatnie już 2 10-centymetrowe. Również nakładam na nie masę. Będzie mi łatwiej je przykleić.
One pójdą na boki. Pogrubimy odrobinę nasz domek z piernika. I przyklejamy. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej. I mamy ściany. Wszystkie dziurki, tam gdzie nam wyszły jakieś szczeliny, zasmarowujemy masą. Dlatego w tym przepisie zrobiłam jej podwójną ilość, bo do normalnego piernika wystarczy jedna porcja. Ale tutaj nie chciałam sobie żałować. Smarujemy wszystkie wgłębienia i układamy części na dach. 6-centymetrowy kawałek również rozcinamy na pół i układamy obok siebie. I teraz ten najmniejszy na koniec. No ale oczywiście jeszcze powidła. Masa. Ciasto jest naprawdę mięciutkie, ale masa stężeje fajnie, jeśli ją schłodzicie. Potrzebujemy stworzyć coś na kształt szpiczastego dachu. Miałam ogromną frajdę robiąc ten domek. No i na koniec ostatnia część. I mamy kształt domku. Teraz możecie go udekorować jak Wam się podoba. Ja użyłam biszkoptów takich do tiramisu, ponieważ miałam akurat takie w domu. Jedyny błąd, jaki zrobiłam, to nie namoczyłam ich niczym, tylko po prostu przykleiłam i one okazały się później troszkę za twarde, ale to wszystko można naprawić i nawet jeśli zapomnicie nasączyć, możecie później odrobinę naponczować sokiem lub herbatą. Ja tak też później zrobiłam. Ale możecie to zrobić od razu, jeśli chcecie. Możecie zamiast biszkoptu użyć herbatników lub zupełnie inaczej ozdobić Wasz dom i daszek. Możecie kolorowym lukrem po prostu polać po wierzchu. To wszystko zależy już tylko od Waszej wyobraźni. Sam smak ciasta jest po prostu obłędny. Uwielbiam ten piernik i w domu moim zawsze znajdą się na niego chętni. Na wierzch jeszcze polałam czekoladą roztopioną, mleczną. Roztopiłam ją z odrobiną śmietanki kremówki w 30 sekundach dosłownie w mikrofali. Możecie również na parze rozpuścić, to już jak wolicie. Na to ilość czekolady, tu jest jej 150 gramów, dodałam około 3 łyżek śmietanki kremówki, żeby jak zastygnie nie była za twarda. Ale dekoracja to już tylko i wyłącznie Wasza wyobraźnia. Domek po udekorowaniu ląduje w lodówce, żeby masa mi stężała z masłem. I możecie ją na drugi dzień pokroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis na taki trochę inny domek z piernika, to próbujcie zrobić taki na święta. Zaskoczcie swoją rodzinę. Gwarantuję, że smak ciasta na pewno Wam przypadnie do gustu. Zresztą znacie go już z mojego kanału. A do tego będziecie mieli naprawdę frajdę, dekorując go i po prostu składając. Ja miałam. Jeśli Wam się spodobało, to proszę udostępniajcie mój przepis. Dajcie łapkę w górę.
i naciśnijcie subskrybuj, jeśli jeszcze nie obserwujecie mojego kanału. Zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!